mydło, pędzel, woda, brzytwa. Taki zestaw zagości dzisiaj na moim kanale. Zapraszam. Mydło, które dostałem, które Wam przedstawię, to jest mydło, które dostałem od Milasa. Eufros Fougère. Mydło na bazie tallow, ale to jest takie tallow ciekawe. Za chwilę Wam powiem. Próbka, spora próbka od przyjaciela. Mydło łojowe. Przełożę do miski od pani Wioli. Oj, muszę odłożyć wodę, bo jak spadnie mi na umywalkę, to będzie awaria. Próbka mydła. Taka. Mydło o takim zapachu, który dla mnie nie jest jednoznaczny, ponieważ ja tutaj czuję, przyjaciele, sam nie wiem co czuję, bo czuję tak, albo czuję eukaliptus w nawiązaniu do poprzedniego golenia z ostatniego filmu, albo czuję też tutaj coś takiego jak jodłową żywicę. To jest, nie wiem, waham się jak mam to dokładnie sklasyfikować, bo to jest bardzo zbieżne. Jest w misce wtłoczone, ale ja bym raczej optował ku temu, że to jest olejek, że to jest olejek jodłowy, że to jest olejek z żywicy. Zapach fougère, czyli taki nawiązujący do paproci, do takich klimatów, które są leśne. Tutaj jak najbardziej się to zgadza moim zdaniem, jeśli chodzi o ten zapach. Co wyniknie jeszcze w trakcie pędzlowania, zobaczymy, czy ten zapach bardziej się uwolni, czy nie. Będziemy widzieć. Pędzel, staram się po niego często sięgać, żeby ten knot, to jest nowy pędzel, żeby ten knot się troszkę rozwinął, a piana powstaje mianowicie tak, w tej misce, dzięki tym wypustkom, które są, patrzcie. Wcale nie trzeba wtłaczać dużo powietrza, wystarczy, że się pokręci węzłem, knotem, patrzcie, mydła Eufros. Jest już mydło Eufros na kanale. Odnośnik znajdziecie na końcu tego filmu. No i co? Teraz w trakcie wyrabiania piany, patrzcie, jak mydło szybko znika, taka plastyczna masa bardzo szybko znika w tym knocie. Na pewno dominuje tutaj ta żywica jodłowa, czy też eukaliptus. Na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. Nie wiem, ja bardziej bym się skłaniał ku temu, że to jest zapach żywicy. To też ma przełożenie na nazwę tego mydła. Proszę, na dnie z tego mydła już nie zostało za wiele. Dodam jeszcze trochę wody. Pędzelek moczyłem gdzieś około pół godziny w letniej wodzie, a piana powstaje. Proszę spojrzeć. Zobaczcie, jak krótko kręciłem tym pędzlem i jak szybko powstaje piana. Mam nadzieję dobrej jakości, jeśli chodzi o właściwości mechaniczne. Widać, że jest dobrze tłusta. Nie chciałbym przesadzić. Patrzcie. Bez większego wysiłku ta piana powstaje w sposób szybki. Ale chciałbym wykorzystać wszystko, co tutaj jest na dnie tej miski. Dodam jeszcze odrobinę wody. Miałem Wam powiedzieć o tym mydle. Mydło łojowe, ale z tego co wiem, to jest tutaj również użyty w składzie tego mydła. Skład mydła jest bardzo krótki. Użyty jest też smalec. Smalec, o ile się nie mylę, smalec wieprzowy, który też podnosi właściwości pielęgnacyjne tego mydła oraz właściwości takie, że zmiękczenie zarostu. Proszę, nie ma już w środku w misce, tam już została
Nic nie zostało. Przenoszę teraz pianę na twarz. Pianę powstała cała micha. Z takiej ilości tym pędzelkiem 22 mm knot. Proszę bardzo. Czuje się oprócz tego eukaliptusa, wel, żywicy jodłowej. Czuje się coś takiego, jakieś takie ziemistą nutę. Taką mszaną nutę. Faktycznie coś tak jak mokra ściółka leśna. Fajny zapach. Zapach tej żywicy bynajmniej tutaj nie dominuje w tym zapachu piany z tego mydła. A pędzel oddaje, jak widać, tą pianę bardzo dobrze. Z każdym użyciem tego knota on coraz bardziej staje się, końcówki miękkie, bo włosie świńskie w trakcie używania rozdwaja się bądź nawet potraja, staje się jeszcze bardziej miękkie, jakoś porównywalne nawet do węzłów z włosia borsuka. A tutaj pianę, spójrzcie, jak łatwo, naprawdę. W trakcie pędzlowania tej piany jeszcze lepszej przybyło w knocie. Pozwólcie, jeszcze dodam do miski trochę wody. Jeszcze bardziej rozpracuję tą pianę. To znaczy wbiję w knot więcej wody, będę miał do drugiego przejścia pianę o lepszych właściwościach, jeszcze bardziej mokrą, a nawet jeszcze poprawię twarz trochę. No teraz to takie coś. O, widzicie, piana już się fajnie ciągnie. Mydło Eufros. No tutaj widać, że jakość piany jest wzorowa. Jeśli chodzi o wizualną stronę, medal z piany musi być. O stronę wizualną piany, jak zmiękczy zarost, to jest druga sprawa. Dobra. Pędzelek ląduje do miski pełnej piany, mokrej, fajnej. A teraz pokażę Wam ciekawą brzytwę, która jest własnością mokasyna. Mokasyn 86, on ją użyczył na kanał, żeby Wam pokazać. Ta nowa brzytwa Vostok 2. Смотрите. Cena 4 rubля. Тут. Ona zdjęłana w USSR. Prawdopodobnie w 50., 60. latach. Vostok. I tutaj mamy symbol, który części z nas coś może przypominać. Otwieramy. Oryginalne pudełko to jest brzytwa w stanie NOS, naostrzona przez Michała. Tak wygląda. Pudełko na bok. Oryginalne pudełko, żadnego śladu zużycia, nic. I to jest brzytwa 5/8 cala. Mamy napisane Vostok 2 Tut. Vostok 2. Na drugiej stronie szyjki nie ma żadnych oznaczeń. I to jest szlif, przyjaciele. Дорогие друзья, to jest szlif 1/2. Смотрите, пожалуйста. 5/8 szerokość blanku. Bardzo ładna brzytwa. Nit. Okładki z celiduru. Bardzo ładnie zrobiony klin. No i tak wyglądająca brzytwa przyczyni się do tego, że usunę zarost. Zaczynamy. Mydło zmiękczyło już, mam nadzieję, poprawnie. Patrzcie, jak ta piana się błyszczy. My nie maleńkie malciki. My mужики. Nam nada golica taką brzytwę. 5/8 cala. Zobaczymy, lekka, fajnie wyważona.
Brzytwa, która została wyprodukowana w 50. bądź 60. latach ubiegłego wieku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak wygląda. A goli fantastycznie. Mydło zmiękczyło zarost bardzo, bardzo dobrze. To nie jest długi zarost, to 2 dni może ma, 2,5 dnia. A mogę go ściąć w sposób właśnie taki. Szlif, jedna druga, to jest dosyć gruby szlif i który po prostu powoduje, że ostrze się nie wygina. Krawędź śniąca nam nie wibruje, nie faluje, więc można się w sposób taki właśnie ogolić. I można golić się jak murzyki, a nie jak malciki. Bardzo przyjemna brzytwa. Она сделана в Советском Союзе. A wygląda jak nowa. Po wyjęciu z tego pudełka wytrwała tyle lat gdzieś w magazynie. I teraz naostrzona goli w sposób jak widzicie bardzo przyjemny. Trochę przypomina mi polską wapienicę, z tym, że wapienice mam wrażenie, że są wykonane bardziej starannie i jest większy grzbiet w wapienicach, bo krawędź śniąca jest cieńsza, tutaj krawędź śniąca jest odrobinę szersza. Ale nie ma to żadnego znaczenia, bo zobaczcie w jaki sposób ścina mi zarost niezauważalnie ku chwale Sowieckiego Sojuza. Pierwsze przejście zaliczone. Muszę uważać, żeby tych okładek ładnych nie zmoczyć. Cała micha takiego mydła. Eufros, Fougère. Takie mydło. Teraz po dodaniu większej ilości wody piana jest jeszcze lepsza. Na 100%, że jest tutaj, są jakieś ziemiste akcenty, tak, ściółka leśna. Nie ma tu żadnych kwiatków, nie ma tu żadnej słodyczy, ale zapach jest naprawdę bardzo orzeźwiający tego mydła. Nie wiem, czy ta ziemistość też nie pochodzi z paczuli, którą po prostu zapach uwielbiam paczuli również. Przejście pod włos. 5/8 cala. Ostrze jest lekko uśmiechnięte, jak widzicie. I również grzbiet też jest delikatny uśmiech. Nie jest to prosta od siekiery konstrukcja. Nie mamy stabilizatora, widzicie? Tutaj stabilizatora nie ma, bo profil tej brzytwy jest szeroki, więc ten stabilizator jest tutaj zbędny. Przejście pod włos. Mydło, gdyby tak się skupić na właściwościach mydła, standardowo spójrzmy, co zostaje po zgarnięciu piany na policzku, na skórze. Jest bardzo ślisko, bardzo dobrze. Mógłbym teraz się golić też i na tym. Smalec, łój oraz kilka składników, niedużo.
które stworzyły takie właśnie mydło. Na pewno. Które przyczyniły się do stworzenia takiego mydła, bo same się nie stworzyły. Proszę, druga strona. Lubię takie grubsze szlify. Bo nie muszę zwracać uwagi na wibrującą krawędź tnącą. Golenie taką brzytwą jest takie bardziej pewne. Oczywiście przy odrobinie wprawy to każdym sprzętem można się ogolić bez szkody, ale tutaj taki szlif zapewnia nam bardzo fajne takie wrażenie bezpieczeństwa, jeśli w trakcie golenia. Takie pozostałości po Związku Radzieckim, po Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zalegają gdzieś jeszcze w magazynach. I można się czymś takim jeszcze spokojnie ogolić. Jak widzicie, brzytwy to jest narzędzie ponadczasowe. Można się golić przez pokolenia nawet jedną brzytwą, używając jednej brzytwy. I teraz szkoda, że w zaniku, ale są też jeszcze teraz manufaktury, które dalej jeszcze zajmują się produkcją brzytew, co mnie niezmiernie cieszy. Proszę bardzo. Britwa Wastok, która kosztowała jedynie 4 ruble. Albo aż 4 ruble. Nie wiadomo, co to 4 ruble, jaką przedstawiały wartość, jeśli chodzi o dniówkę bądź wynagrodzenie miesięczne. Proszę. Mocno już rozcieńczona piana, a spójrzcie, ile jej jeszcze jest. Jakiej jakości Eufros. Ja jej użyję jako balsamu po goleniu. No i ten pędzelek ze świńskiego włosia, portugalski pędzel Semogi, Semok, jak zwał, tak zwał. Wiecie co, ja myślę, że tu chyba bardziej czuć jodłę niż ten eukaliptus. Mam wrażenie, że to jest bardziej jodła. Jodła i jakieś takie nuty takiej mokrej ziemi z lasu. Jak się kopnie taką ziemię butem, odkryje się wierzchniowate ściółki pod spodem po deszczu. Czuć właśnie taki ziemisty akcent. I tutaj też czuje się z tego mydła. Fajne mydło. Dla przeciwników kwiatków nie ma tu kwiatków. Ostatnie przejście. Wastok. No, jeszcze na okładkach mamy taki symbol. Spójrzcie. Ziemia i symbol taki jakby kiedyś był chyba satelita Wastok. Co? Pamiętacie? Coś mi się obiło o uszy. Może się mylę. Jak się mylę, to w komentarzach poprawcie mnie. Dzięki w ogóle. Dzięki za wszystkie komentarze z poprzednich filmów. Dobra. Proszę. Słyszycie to? Nic nie słyszycie. Fajna, zgrabna brzytwa. Takie narzędzie nieduże można nawet sobie zabrać. Na przykład na biwak do lasu. Jak nie ma zagrożenia pożarowego. I się ogolić jak murzyk, nie jak malcik. Do lusterka zawieszonego gdzieś na drzewie.
można wyglądać wszędzie schludnie. Proste narzędzie, jedynie musimy pamiętać, żeby zabezpieczyć blank na przykład wazeliną techniczną po użyciu. Żeby w wilgotnym środowisku woda nie miała dostępu do stali. I tak. Brzytwa zabezpieczona wazeliną techniczną, przechowywana w suchym miejscu, wytrzyma 70 lat, zanim wazelina straci swoje właściwości. Tyle czasu wazelina zachowuje swoje właściwości, około 70 lat. Ja zawsze zabezpieczam te brzytwy, których nie używam, wazeliną techniczną, cienką warstwą. Muszę Wam pokazać kiedyś, jak to zrobić. Możemy użyć oleju kameliowego. Możemy użyć balistolu również do konserwacji wytartego już suchego blanku brzytwy. W ten sposób zabezpieczając przed korozją. Bardzo przyjemne golenie. Mydło. Ja bym tutaj w skali do 10 daję 10, to teraz nawet się nie zastanawiam, bo tu się nie ma nad czym zastanawiać. Fajny zapach, właściwości. Po ściągnięciu piany skóra jest świetnie nawilżona, jakby już był balsam. Dlatego ja z przyjemnością użyję jako balsamu tej piany, która mi pozostanie. Zmiękczenie zarostu. Przyjaciele, światowy poziom, naprawdę. Dobrze, że zostało mi z tej próbki jeszcze na kilka goleń, może 2-3. Z chęcią w przyszłości sięgnę jeszcze po to mydło. Bardzo fajny zapach, męski, orzeźwiający. Brzytwa jest naprawdę ostra. Bardzo, bardzo ostra. Очень хорошее golenie. Tu jeszcze podżuchwam. Nawet mam wrażenie, że nawet ta brzytwa jest w pewnym stopniu agresywna. Podobnie jak świeżo ostrzone brzytwy Thierry Sard. Tutaj ta krawędź śniąca jest wysoka. Mówiąc obrazowo. I charakterystyka jest również skuteczna, ale może tutaj jest odrobina agresji. Kilka goleń i ta agresja zniknie. Na pewno naostrzone jest perfekt. Nie wiem, kto mnie ostrzył. Świetna sprawa. Golenie uważam za zakończone. Naprawdę z punktacją 10 na 10. Myjemy blank, zachowując wszelkie środki ostrożności oraz BHP. Proszę. Kilkudziesięcioletnia kolejna brzytwa ze zbiorów jednego z kolegów ogoliła moją facjatę, przyczyniając się do poprawy fizjonomii. Wyglądam teraz odrobinę lepiej, jak wyglądałem przed goleniem. Dobra, wycieram twarz. Fajne mydło, bardzo dobre właściwości. Świetny zapach. Nie wiem, czy w Polsce dostępne jest to mydło, chyba nie. Ale skóra zadbana już. Właściwie teraz mógłbym sobie darować wodę po goleniu, czy balsam, bo jest bardzo, bardzo dużo. Wrażenia pieczenia nie odczuwałem. Skóra jest lepka,
od tego nawilżenia. Widzicie? Łój wołowy plus ewentualnie smalec wieprzowy, tak, doprowadzają do takiego zmniejszenia zarostu, tak pielęgnują skórę, że wygląda mianowicie o tak. Dobra, woda w ogoleniu była zabytkowa brzytwa, jest zabytkowa woda. Taka, o, właśnie taka woda. Kolońska. Dla murzyka. Sporą ilość należy, jeszcze trochę. Należy zastosować w celu dezynfekcji pacjaty. Ten spirytus bardzo szybko paruje. Ta duża zawartość alkoholu to jest 2 sekundy, a za to skóra jest zdezynfekowana. I dla golących się, ależ to klasyka polskiej wody, klasyka. Czy się to komuś podoba, czy nie? Dla kogoś, kto chciałby przejść z maszynki systemowej na golenie tradycyjne, które kiedyś już było przed maszynkami systemowymi, plastikami, no to może poczuć różnicę właśnie w takim sposobie do golenia twarzy, bo kiedy golimy się systemówkami, jak już mówiłem wielokrotnie, włosy, one są tak ścinane, że wyrastają później, zawijają się pod skórę, tworząc nam nieprzyjemne zjawiska na skórze, bolesne, później łatwo o większe zakażenie dalszej części skóry, a tutaj tradycyjne golenie oferuje Ci, człowieku, który chcesz przejść z systemówki, właśnie takie golenie. Ja już przekroczyłem dawno pół wieku i mam skórę w miarę w dobrej kondycji, na pewno lepszą po goleniu niż gdybym się golił maszynką systemową. Koniec kazania. To, co zostało w misce. Wylizałem pędzlem w misce od pani Wioli, która spisuje się. Miska. Pani Wiola też, bo robi fajne rzeczy. Miska spisuje się rewelacyjnie. To, co nam zostało w knocie. Patrzcie, wiele razy dodawałem wody. O, co widać? I widać, że ten knot bardzo ładnie oddaje. Oddaje pianę, odda wodę i pianę. Taka. O, ja nie mogę stracić całej piany. Przecież. W każdym razie. Taka jakość piany jest. Dobrze, że nie wszystko poleciało do umywalki, bo przecież muszę użyć tej dobrej piany jako balsamu po goleniu. Często używam tego sposobu, żeby jeszcze nawilżyć trochę skórę. I jak widzicie, skóra jest zadbana. Mimo mojego starszego już wieku. Patrzcie. Przychodzi teraz dodatkowe nawilżenie, zostaje zapach. O, proszę. Zapach mydła, który towarzyszył nam w trakcie golenia i tak to wygląda. Radziecka brzytwa i dobre mydło. Takie coś dzisiaj na kanale. Dziękuję za subskrypcję. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do krytykowania. I bardzo się cieszę, że przybywa subskrybentów, za co bardzo dziękuję. Odwiedzajcie kanał Niedźwiadka, mojego przyjaciela, który niedawno otworzył swój kanał i zaczyna z grubej rury. Do zobaczenia. Paka!